gorący. Ciekawe, czy znowu burza będzie. No, podobno maj to miesiąc burzowy, czego wcześniej nie wiedzieliśmy. Największe ulewy w maju. Witajcie w kolejnym odcinku z Chorwacji, tym razem przede wszystkim Split. Na szczęście nasze obawy co do pogody się nie sprawdziły i spędzimy cudowny czas w ciągu najbliższych dni. Dotarliśmy do Trogiru. Tak, miasto rozkopane, tutaj dojazd, jest objazd, nie ma gdzie zaparkować. Właśnie, nie wiem ile pochodzimy po mieście. Ale jedyny parking. No właśnie, był bardzo drogi parking, 3 euro za godzinę. Ale podobno miasto warte grzechu. Więc trzeba będzie szybkim krokiem. Na razie przechodzimy Trogirskim mostem i zmierzamy do bramy tutaj głównej. Możemy przejść tutaj. Czekaj. Zaraz wam powiem, jak się nazywa brama. Brama północna. Największy wpływ na to, jak wygląda trogirskie Stare Miasto, mieli panujący tu aż 600 lat Wenecjanie. Chodząc po uliczkach, mieliśmy czasem wrażenie, że jesteśmy w Wenecji, brakowało tylko kanałów. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że Trogir jest nazywany właśnie Małą Wenecją. Założone w III wieku przed Chrystusem przez Greków miasto nosiło nazwę Tragurion. W tłumaczeniu już nie jest tak malownicza, bo znaczy kozia wieś. Ale miasto jest malownicze. Jeśli ktoś ma więcej czasu, myślę, że pomimo tego, że można je oblecieć w godzinę, to warto tu spędzić nawet 2 dni. Wieczorem musi być niezwykle klimatycznie. Niegdyś Trogir był otoczony, cała wyspa była murem i od strony morza strzegły miasta 2 twierdze. Jedna ta Camerlengo i druga po drugiej stronie Świętego Marka.
dotarliśmy do Splitu. Tak, jesteśmy w Splicie. Zmierzamy w stronę Pałacu Dioklecjana, czyli Starówki. Tutaj tak nietypowo wynajęliśmy sobie pokój, bo tak, na bookingu. Stanąć gdzieś autem, przenocować to nie taka prosta jeździć sprawa. to z powrotem, a nie ma tutaj takiej opcji, jak nam się udawało. Właśnie, a chcieliśmy sobie jeszcze Split jutro zobaczyć. No i też poznać trochę wieczornego miasta, usiąść może w jakiejś knajpce, jakieś winko, jakieś coś lokalnego, więc zaszaleliśmy. Znaleźliśmy skromnie, ale czysto. Ważne, że jest parking prywatny, co w Splicie nie jest takie łatwe znaleźć. Stare miasto w Splicie to były pałac rzymskiego cesarza Dioklecjana, pochodzącego z Dalmacji i pragnącego spędzić emeryturę w swoich rodzinnych stronach. Ale jak to? Cesarz na emeryturze? Ano tak. Nie będę się jednak tutaj rozwodził nad wprowadzonym przez niego systemem tetrarchii. Dość powiedzieć, że jak wymyślił, tak też zrobił. Mówiąc klasyka, pan wie, kto po nim chodził. No, mozaik już się naoglądaliśmy ostatnio. No ale to jest niesamowite, że to są... Chodzi się po mieście z jednej strony, a z drugiej strony po podłodze pałacu. Ten wielki reformator nie ma obecnie najlepszej prasy ze względu na prześladowania chrześcijan. Wierzcie mi, że Neron przy nim to łagodny baranek. No ale nie rzecz o Dioklecjanie, a o Splicie. Jak to się stało, że pałac stał się miastem? Tak, całe miasto zmieściło się w pałacu, to tylko pokazuje rozmach i ogrom budowli. Więc tak, kiedy w VII wieku tereny dzisiejszej Chorwacji pustoszyły hordy Słowian i Awarów, mieszkańcy pobliskiej, zrównanej z ziemią Salony, schronili się w pobliskiej potężnej budowli. Zamknęli bramy i tak już zostało. Powoli korytarze pałacu zamieniły się w ulice, komnaty w domy, a ogródek warzywny, w którym zmarł Dioklecjan, zamienił się w pole uprawne. Podobnie zresztą wyglądało w tym czasie Forum Romanum. Aha, kojarzycie scenę śmierci Don Corleone z Ojca Chrzestnego? Teraz już wiecie, co zainspirowało twórcę. Split wieczorową porą, Tak. po kolacyjce. Kolacja była pyszna, przepyszna. Bardzo dobre, pyszne naprawdę. Nie spodziewaliśmy się chyba, że będzie aż tak pysznie. No i to była słuszna decyzja, żeby zostać na noc, żeby zakosztować takiej wieczornej atmosfery tutaj w Splicie. Gelato. Tak się poczuliśmy włosko, że gelato musi być jednak jeszcze przy tej temperaturze. Ja też mam, żeby nie było. No dobrze, to dzień następny w Splicie. No tak parę godzin. Zostawiliśmy sobie na dzisiaj pałac, katedrę, tak? I przeparkowaliśmy samochód tutaj w pobliżu centrum, żebyśmy nie musieli tyle teptać. No i idziemy na razie w stronę prokury i w stronę targu rybnego najpierw. Z parkingiem mieliśmy dużo szczęścia. Tak, ostatnie miejsce. Tutaj naprawdę trudno zaparkować. Dokładnie. Wrzucimy może te namiary na ten parking, na którym stanęliśmy, bo jest, tak z Google'a, z opinii wyczytaliśmy, że nie jest jakiś koszmarnie drogi, bo tylko 1,5 euro za godzinę. Bo są też takie za 4 euro. Tak. No i idziemy powolutku.
takimi uliczkami. Dookoła śniadania pachną, bo to wszystko tutaj widzę bardzo popularne, żeby jednak śniadać na mieście. No my jeszcze chyba starej daty jesteśmy i nie uświadczyliśmy tego nigdy. Wszystko przed nami. Właśnie. Widać wpływy weneckie na całego tutaj w Splicie, w tym placu, bo można powiedzieć, że taka miniaturka placu Świętego Marka. Jakieś jedzenie tu się odbywało, bardzo potężne jedzenie. 25 kwietnia. No to dotarliśmy do tego słynnego rybnego targu w Splicie. No wejdziemy, zobaczymy Z sobie. zewnątrz hala niepozorna. Raczej nic nie będziemy kupować. No nie, raczej nie, ale co popatrzymy, to nasze. Wcale niedrogie, masakra. Te langustynki. Bardzo dobre są takie langustynki, wczoraj jedliśmy. Langustynka 25 euro. Świeże kozice, czyli krewetki po 6 euro za kilogram. Głowę. Rekin. Rekiny są. Damy wam teraz trochę odetchnąć od naszego gadania, a przed nami świątynia Jowisza i mauzoleum Dioklecjana, czyli baptysterium i katedra świętego Dujama.
170 stopni jest, ale takich bardzo wysokich przez pewien czas. Chwilka odpoczynku na stopniach pod perystybulem. I tak, obejrzeliśmy wszystko, co było płatne. Teraz się zastanawiamy, czy pójść jeszcze do tej części płatnej podziemi. Zdecydowaliśmy się na bilet żółty, bo purpurowych dzisiaj nie było, zamknięta jest krypta, tak. Warto podejść, chociaż tłumy potworne, no ale to wiadomo. Split robił niesamowite wrażenie. Człowiek oglądał, czytał, ale jednak zobaczyć na własne oczy to co innego. Więc my teraz chwilkę odpoczniemy, no i zobaczymy, co dalej. Sklep dla nerdów. Tak. Sklep z kaczkami już był, to teraz taki. Ostatni taki ja widziałem w Kanadzie, gdzie zakupiłem kubek ze Star Trekiem. Zobaczymy, czy coś tutaj znajdziemy fajnego dla siebie. Mamy słynny most, który pozwala jechać do Dubrownika tylko przez Chorwację. Ale my chcemy teraz w tą stronę pojechać po staremu, że tak powiem, czyli przez Bośnię i Hercegowinę, a z powrotem pojedziemy mostem. Tu jeszcze Fredwana nie było. Za dużo Bośni i Hercegowiny nie pozwiedzamy. Nie tym razem. Przelotem tylko i to parę kilometrów. Ale jeśli będziemy w Albanii, to na pewno się wybierzemy do tego miasta Platanów. To jest takie miasto, które jest zwane, nie pamiętam nazwy oczywiście. Jakże ja miałem pamiętać jaką nazwę? No ja Ci nie pomogę, ja też nie pamiętam. To wiem, może jak zasmakujemy jakieś Sarajewo, kiedyś też odwiedzimy. Tradycyjnie dziękujemy Wam za wspólnie spędzony czas. Jak widzicie, dotarliśmy do Dubrownika, ale o tym, gdzie spędziliśmy noc i co oprócz tego niesamowitego miasta udało nam się jeszcze zobaczyć, opowiemy i pokażemy Wam już w następnym odcinku w kolejną niedzielę, jak zwykle o 9:45. Do zobaczenia!